Dzień dobry, dobry wieczór. Zdrastwujcie. Do widzenia. Nadeszła wiekopomna chwila. Nasz podcast Beat Happens Show doczekał się momentu, kiedy poza naszymi głosami możecie też podziwiać nasze twarze. Zapraszamy Was gorąco do oglądania nas na YouTubie, dosłownie, ponieważ zdecydowaliśmy, że staniemy się gadającymi głowami. Za kulisami Radek powiedział, że nie chce żadnych lajków, ja będę żebrał o lajki. A ja I pożebram o subskrypcję. Ja miałem żebrać o subskrypcję. Okej, to żebraj. To ja żebram o subskrypcję, Radek nie chce lajków, ja bardzo chętnie, więc witamy w wideo odsłonie. Cześć Adam. Cześć Radku, miło Cię widzieć. Również. Chciałbym dzisiaj z Tobą porozmawiać o awansach w pracy. Co Tak? Ty na to? Super, ale tylko pod warunkiem, że pogadamy, jak zostać seniorem w 14 dni. Okej, brzmi jak wyzwanie, ale myślę, że do zrobienia. Chciałbym też, abyśmy być może zadresowali pewien problem, co zrobić, kiedy zbyt szybko awansujesz swojego pracownika albo zbyt długo z tym zwlekasz. A co jeśli zatrudnimy kogoś na nieodpowiednie stanowisko albo na nieodpowiedni poziom? Albo nie damy mu podwyżki, kiedy awansujemy go na kolejne stanowisko. To kolejny ciekawy temat. Więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak sobie poradzić z tymi problemami, zapraszamy do oglądania 11 odcinka Beat Happens. Jakiś czas temu skontaktował się ze mną rekruter z ofertą pracy. I trochę z ciekawości, trochę dla treningu zgodziłem się na rozmowę. Mimo że w stanowisku na LinkedInie mam wpisane senior, okazało się w trakcie rozmowy, że stanowisko czy rola, którą oferował, czy szukał kandydatów, była dedykowana dla kogoś na poziomie regular. I skończyliśmy rozmowę. Tak to się skończyło. Myślę, że to jest fajny początek do tego, żebyśmy porozmawiali o tych etykietach, które mamy w naszej branży, czyli junior, regular, senior. Czy mógłbyś, Adam, przybliżyć nam, co one oznaczają? Jasne. Może podam taką klasyfikację, którą ja uważam za bardzo fajną, czyli junior to jest taka osoba, która dopiero rozpoczyna swoją przygodę w danej branży, w danej pracy, w danej dziedzinie. Jest to osoba, która jeszcze nie ma wystarczającej wiedzy, żeby pracować w pełni samodzielnie. Często potrzebuje szkolenia, potrzebuje wdrożenia, potrzebuje w cudzysłowie prowadzenia za rękę, tak żeby osiągnąć cel, który przed tą osobą się postawiło. Następnie mamy stopień wyżej, jest to co nazywamy poziom regular, czyli taki zwykły pracownik, który już jest w miarę samodzielny, jeżeli nie jest całkiem samodzielny nawet. Jeśli potrzebuje wsparcia, to w jakichś takich krytycznych momentach, tak, gdzie powiedzmy to nie tyle nie ma kompetencji, żeby podjąć decyzję, ale na przykład potrzebuje jednak skonsultować to z pozostałymi osobami. No i na końcu mamy poziom senior, czyli tak jakby starszy, ktoś bardziej doświadczony. I taka osoba głównie różni się od regulara tym, że ona oprócz tego, że jest w pełni samodzielna, jest w stanie sobie w pełni poradzić z daną dziedziną, z danym tematem, to dodatkowo dzieli się swoją wiedzą i z juniorami, i z mediorami, i też z innymi seniorami. Czyli od seniora oczekuje się tego, żeby on szerzył wiedzę, żeby uczył, żeby powodował to, że wszyscy ludzie, których mamy w firmie, w danym dziale, w danym zespole, żeby mogli się też rozwijać, żeby mieli od kogoś się uczyć, żeby wiedzieli, w którą stronę się rozwijać, żebyśmy wszyscy jako organizacja w dużym uproszczeniu mogli
poruszać się do przodu, żebyśmy byli coraz lepsi. Czy zgadzasz się z takim podziałem? Zgadzam się. Dodałbym jeszcze może takie aspekty jak większa wyrozumiałość dla juniorów. Nie ma takiej presji czy oczekiwań, że junior będzie wiedział wszystko, chociaż jeżeli przychodzi z inicjatywami, ma świeże spojrzenie, ma entuzjazm często, to jest to mile widziane i dobrze postrzegane. Jeżeli chodzi o juniora także, to często jest ten aspekt mentoringu, czyli jest to osoba, która ma kogoś, kto wspomaga juniora w rozwoju, w poznawaniu systemów i tego, jak się pracuje. I tutaj jeszcze dodam ten aspekt poszerzania kompetencji czy zakresu obowiązków. Czyli junior często to jest osoba, która ma dedykowane zadanie, ma bardzo, że tak powiem, jest ta superwizja tego, co junior robi, a dopiero później przychodzi ta samodzielność, czyli regular jest to poziom, gdzie my po prostu możemy większość zadań wykonać samodzielnie. Oczywiście, jak czegoś nie wiemy, możemy zgłosić się do kogoś. Do kogo? No najczęściej do seniora. Z kolei senior dla mnie to jest osoba, od której oczekuje się największej samodzielności i oczekuje się też mentoringu innych, ale też wsparcia managementu. Gdy moja rola zmieniła się w różnych firmach, to najczęściej wtedy ten kontakt z tym liderem czy z managementem ogólnym był większy, ponieważ to byli ludzie, którzy byli żywo zainteresowani tym, co zespół w danej chwili robi, a ja byłem tą osobą, która miała może największą wiedzę i też kompetencje, żeby to wyjaśnić, przekazać dalej. Więc ten zakres obowiązków, ilość dostępów do różnych systemów się zwiększa i to powoduje, że ta różnica jest widoczna między poszczególnymi poziomami. W pełni się tu z tobą zgadzam. To może jeszcze jedno pytanie. Czy według ciebie taki podział junior, mid czy regular, ten środkowy poziom i senior jest potrzebny? I komu? Czy pracodawcy, czy pracownikowi? Widzisz, uśmiecham się od razu, bo padnie moja ulubiona odpowiedź. To zależy. W końcu. A tak naprawdę tak, wydaje mi się, że jest potrzebny, bo on tak naprawdę pozwala nam lepiej dopasować zarówno zadania do osób, jak i osób do poszczególnych miejsc w firmie i pozwala nam osiągnąć taką równowagę między tym, co się od nas oczekuje, a tym, co my możemy dać. To prawda. Czyli jest ten punkt widzenia pracodawcy, czy przełożonego wręcz, czy menadżera, team lidera, gdzie jest ta jasność. Sądzę, że to jest też dobry taki efekt dla pracowników, gdzie jest jasna ścieżka kariery. Ostatnio rozmawiałem z kimś, kto może nie był bardzo zadowolony z pracy, ale też jakby elementem tego niezadowolenia była niejasna ścieżka kariery. Po prostu ktoś zaczął pracować na stanowisku, gdzie ten rozwój nie był jasno zdefiniowany. Sądzę, że ta gradacja junior, regular, senior, ona daje każdemu wgląd w to, co może zdarzyć się za rok, za 2, za 5, a może o tym za chwilę porozmawiamy, ile czasu potrzeba, żeby zostać seniorem. Ale to za chwilę. Czyli tak można powiedzieć, że ten junior, mid, senior to jest nasza taka jakby mapa, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy teraz i dokąd będziemy zmierzać w przyszłości. Dokładnie. Opowiem ci ciekawą historię, Radek. Dawno temu w firmie X zaprosiliśmy na rekrutację młodego człowieka. Nie pamiętam jak młodego, ale powiedzmy w okolicach 20 paru lat. Sprawa też nie działa się jakoś wybitnie dawno. No i po standardowym zestawie pytań, takich wiesz, podstawowych openerach, zadałem pytanie kandydatowi: uważasz się za juniora, regulara czy seniora? No i powiem ci tak, kandydat bez żadnego zawahania, normalnie jak rewolwerowiec na dzikim zachodzie, senior. Wow. Okej, będzie wesoło. Zadałem kilka kolejnych pytań technicznych, no skoro mam do czynienia z seniorem, chciałem zweryfikować, czy mam seniora przed sobą, czy nie, no i się okazało, że niestety nie.
No więc ponawiam pytanie po tej serii pytań. Słuchaj, jak jednak siebie oceniasz w tej chwili? No stwierdził, że junior. Mm. No i zadałem pytanie, na które odpowiedź jak uzyskałem, tego się nie spodziewałem. Po prostu, że tak się wyrażę, rozwalił system. Pytam się, ile czasu byś potrzebował, żeby zostać seniorem? Odpowiedź: 2 tygodnie. Bardzo ambitnie. Dokładnie. A jak ty uważasz? Czy 2 tygodnie, żeby zostać seniorem, to wystarczająco, czy może jednak nie? To ja zastosuję twoją ulubioną odpowiedź, to zależy. Chociaż jeżeli chodzi o naszą branżę i 2 tygodnie, to jest naprawdę ambitne wyzwanie i zazdroszczę takiej pewności siebie, tej osoby, z którą się spotkałeś na rekrutacji. Według mnie bycie seniorem wiąże się bardzo mocno z czymś, co jest znane jako cykl kompetencji. Polega to na tym, że jeżeli zaczynasz robić coś nowego i nieważne co to jest, to może być programowanie, ale to może być gotowanie na przykład, to na samym początku masz nieświadomą niekompetencję, czyli nie tylko nie wiesz, jak coś zrobić, ale też nie wiesz, czego nie wiesz. Więc zaczynasz od punktu zero. I to jest dosyć normalne, bo nie rodzimy się z takimi umiejętnościami jak gotowanie. To dopiero przychodzi z czasem. Dopiero później, kiedy zaczynamy odkrywać dany temat, wchodzi w grę świadoma niekompetencja, czyli zaczynamy uświadamiać sobie, jak wielu rzeczy nie wiemy i to nam daje możliwość do tego, żebyśmy zaczęli się ich uczyć. Bo dopiero kiedy widzę braki w mojej wiedzy, mogę te braki uzupełnić. I dzięki temu procesowi, który oczywiście kosztuje i energię, i czas, i nasze wysiłki, i naszą motywację, wchodzi w grę świadoma kompetencja, czyli ja już wiem, co wiem, czyli to umiem, to znam, ten problem potrafię rozwiązać. Pojawiają się zadania, które potrafimy szybko rozwiązać dzięki właśnie tej świadomej kompetencji. I tutaj jeszcze nie jesteśmy według mnie na poziomie seniora. Te jakby kroki w tym cyklu kompetencji, one bardziej pokrywają juniora, później może regulara i według mnie senior pojawia się wtedy, kiedy w grę wchodzi nieświadoma kompetencja, czyli robisz rzeczy półautomatycznie albo automatycznie. Nie musisz się zastanawiać nad odpowiedzią, ale ta odpowiedź przychodzi do ciebie instynktownie, dlatego że masz bardzo olbrzymi zasób wiedzy i te połączenia między różnymi tematami, one jakby pojawiają się wtedy, kiedy w każdym z tych tematów, części składowych twojej wiedzy, masz tą wiedzę na tyle dużą, że zaczynasz widzieć rzeczy inaczej. Że zaczynasz widzieć rzeczy bardziej, więcej, masz ten big picture z danego problemu. Więc według mnie, będąc tak szczerym i transparentnym, to nie może trwać krótko i sądzę, że ta odpowiedź była ambitna i wyszła na pewno z dobrej woli tego człowieka, ale też pokazała pewną niekompetencję w ocenie sytuacji, ile taki czas, ile taka droga zajmuje. No dobra, ale pociągnę cię teraz kilka lat. Zamiast kilku lat, czy jesteś w stanie powiedzieć konkretnie? Z tego, co wiem, to są takie trendy, że to trwa 3, 4, 5 lat, ale naprawdę zależy to od branży. Są branże i jakby punkty startowe różne i różne doświadczenia. Więc jeżeli to trwa 2, 3, 4 lata, to nie jest to dla mnie zdziwienie, ale poznałem w swoim życiu ludzi, którzy poziom seniority osiągnęli po roku pracy w firmie. I to nie był senior z przypadku. To była osoba bardzo skoncentrowana na pracy, lubiąca tą pracę i widać było, że żyjąca tą pracą. Więc może są reguły, ale jest też dużo wyjątków od reguł i na tym to polega. A jak to zależy. A jak to jest u ciebie, Adam? Czy ty byś potrafił powiedzieć jakąś konkretną liczbę lat? Wiesz co, uśredniając, bo tak jak zauważyłeś, to zależy dużo od osoby, która chce być tym seniorem, tudzież czy w ogóle przejść z juniora na regulara, czy z regulara na seniora. Ja mam taką bardzo ogólną regułę, że to jest mniej więcej 3 lata. Czyli potrzebujesz około 3 lata, żeby zdobyć wystarczającą ilość kompetencji, żeby wejść na ten kolejny stopień drabiny.
Czyli jeżeli przychodzisz do firmy całkowicie zielony, taki junior zielony, za 3 lata jesteś w miarę samodzielny, także jak cię się samego zostawi, to nic nie wybuchnie, a może nawet będzie dobrze. I później kolejne 3 lata to jest po to, żebyś był tak naprawdę w pełni komfortowy, żebyś trochę jechał, tak jak to wcześniej zauważyłeś, na takim autopilocie, że nie musisz się już zastanawiać, po prostu robisz to odruchowo, naturalnie, nie wiem, patrzysz na jakiś diagram systemu i od razu widzisz to i tam to się nie zepnie, tutaj trzeba to wymienić, albo nie wiem, patrzysz w kod i mówisz, nie, to nie zadziała, tak, albo to się nie skompiluje prawidłowo i tak dalej. Czyli tak naprawdę od zera do bohatera to jest mniej więcej 6 lat ciężkiej pracy. Tak, w bardzo dużym uproszczeniu potrzebujesz te 6 lat, żeby być w temacie. Sądzę, że to dobrze, że to wybrzmiewa, bo to pozwala też zarządzać takimi oczekiwaniami, czego się spodziewać od tej ścieżki kariery, osób, które może myślą o wejściu w ten rynek. Ale mam jeszcze dla ciebie, Adam, pytanie niespodziankę w tym temacie. Bo mówiłeś o tym, że jakby senior mentoruje innych, a dzieli się wiedzą. A czy według ciebie sam senior potrzebuje mentora? Oczywiście. Możesz Żeby rozwinąć? Tak. Jak dochodzisz do, nazwijmy tego, levelu senior, to nie jest tak, że ty doszedłeś do tego miejsca i koniec. Ja bym tutaj nawet powiedział, że możesz wyróżnić znowu te same 3 levele wewnątrz seniora, czyli masz seniora juniora, seniora regulara i seniora. I każdy z tych leveli znowu ma juniora, regulara i seniora, więc nie wiem jak w innych branżach, ale szczególnie w naszej branży, tej branży IT, nie ma czegoś takiego, że sobie spoczywasz na laurach, doszedłeś do jakiegoś miejsca, jestem na szczycie i koniec. Nie, ten szczyt jest nieskończony i technologia rozwija się cały czas w zatrważającym wręcz tempie i żeby teraz móc czerpać z tej technologii, z tych nowości, z tego wszystkiego, to musisz się dalej rozwijać. W związku z tym potrzebujesz też wsparcia w swoim rozwoju, tak? Bardzo często, nie wiem, będąc seniorem, pojedziesz na konferencję chociażby, tak? Ta konferencja czym jest innym niż takim trochę mentoringiem dla ciebie, pokazaniem ci, co się dzieje na świecie, co się dzieje na twoim podwórku może nawet, tak? Poznanie jakichś ludzi, od których możesz też coś czerpać, więc jak najbardziej uważam, że to jest takie trochę never ending story. Jak już To jest zrobisz jak wspinaczka ten w kroczek górach. w górę, kolejny i kolejny i kolejny. Tak, zdobędziesz jeden szczyt, tam już drugi na horyzoncie czeka. Ale to wynika właśnie z tego, że technologia się non-stop rozwija i wiem, że nie robimy operacji na otwartym sercu, ale trochę mi to przypomina medycynę, gdzie tam też nieustannie rozwój wpływa na tą konieczność kształcenia się, rozwoju lekarzy i tak dalej. Zgadzam się z tobą i trochę uprzedziłeś moje kolejne pytanie. Kto jest wtedy mentorem seniora, tak? Czyli ktoś, kto ma większe doświadczenie i konferencje. Zdziwię cię troszeczkę. Często bardzo dobrym mentorem dla seniora będzie junior. Rozwiń proszę. I już ci mówię dlaczego. Jest ten taki kawał, że w jakiejś firmie próbowali zrobić, nie wiem, powiedzmy tam jakieś pudełko i wszyscy po kolei mówili, że się nie da, się nie da i się nie da. I przyszedł nowy człowiek, rano wszyscy przychodzą, patrzą, pudełko zrobione. I co się stało? Jak to zrobione? Po prostu ten nowy człowiek, nikt mu jeszcze nie zdążył powiedzieć, że się tego nie da. Podoba mi się ten żart. Tak. I właśnie dlatego uważam, że senior powinien się dużo uczyć od juniora. Junior, który przyjdzie, nie wie jak coś zrobić, bo jeszcze nawet nie wie, że ma problem z czymś, często przedstawia tak zaskakujące rozwiązanie danego problemu, że naprawdę czasami czapki z głów po prostu, chociażby w kontekście kreatywności, w kontekście sposobu podejścia do problemu, czy chociażby w kontekście wykorzystanych narzędzi, bo jeżeli masz takiego fajnego, prawdziwego juniora, który wie, że chce się w tym rozwijać, to on sam już zaczyna czegoś szukać tam, tak? I często znajdzie coś, na co senior może nawet nie zwrócić uwagi, bo po prostu nie było mu to nigdy potrzebne, bo nie wiem, jeżeli problem A rozwiązujemy zawsze, nie wiem, skręcając w lewo, no to on po prostu na tym autopilocie skręca w lewo, problem rozwiązany, tak? A junior, który nie wie, że można skręcić w lewo, pojedzie prosto i mówi, patrz, tak. Tu dochodzimy też do takiej konkluzji, że senior nie oznacza osoby, która nie popełnia błędów.
Senior nie oznacza, że stajesz się jakimś superbohaterem albo robotem. Wręcz przeciwnie, dalej jesteś człowiekiem i dalej popełniasz błędy, więc bardzo ciekawa uwaga, że uczymy się tak naprawdę od każdego i też od juniorów, więc jak najbardziej zgadzam się z tobą. Rozmawiamy dzisiaj o poziomach junior, senior, regular i sądzę, że w tym temacie pojawia się taki jeden problem, a to jest problem awansu za szybko albo za wolno. Czyli to może podam taki przykład, gdzieś tam z życia nawet. W firmie, w której co prawda nie pracuję, ale miałem taką rozmowę, ktoś został awansowany na stanowisko seniora z powodów politycznych wręcz. Osoba, która awansowała tę osobę, chciała mieć w kręgu seniorów w danej firmie swojego człowieka. Więc no taka brzydka polityka weszła tutaj w życie i można byłoby pomyśleć, o jak fajnie komuś się trafiło. Ale nie wiem, czy może cię zaskoczę, Adam, albo nasi słuchacze będą ciekawi. Okazało się, że ten taki awans za szybki na seniora, no był takim pyrrhusowym zwycięstwem dla tej osoby. To znaczy, konsekwencje niestety są w tej chwili przykre, ponieważ oczekiwania wobec tej osoby są wysokie. Oczekiwania są, że ta osoba będzie bardzo samodzielna, będzie bardzo biegła w narzędziach, których używa, a okazuje się, że kolejne projekty, nad którymi pracuję, no są problemy. Każdy projekt, każde kolejne wyzwanie to jest jakiś problem. I sama firma ma problem, bo ma na stanowisku seniora osobę, która no, nie ma jeszcze tych kompetencji, płaci stawki seniora. Koledzy w zespole mają problem, bo no, muszą jakby starać się łatać to wszystko na jak się da, bo gonią terminy. Sama ta osoba ma duży problem, bo czuje się bardzo zestresowana i pod wielką presją, bo podejrzewam, że też zdaje sobie sprawę, że jest w takiej sytuacji, w której która jest nie do pozazdroszczenia. Więc sądzę dlatego też, że to jest ważny temat, o którym dzisiaj mówimy. Co o tym myślisz i czy masz jakieś podobne doświadczenia? Bo ciekaw jestem, jak częsta to jest sytuacja w naszej branży. Wiesz co, zdziwisz się, mam podobne doświadczenie, tylko w drugą stronę i to tak naprawdę moje własne doświadczenie. O, ciekawe. Zdarzyło mi się zatrudnić osobę na stanowisku niższym niż faktyczne kompetencje danej osoby. Była to decyzja trochę świadoma, ponieważ osoba, powiedzmy, wiedzę miała faktyczną na poziomie seniora, tak? Natomiast musiała zacząć tak de facto od juniora z racji tego, że nie mogła wykazać się żadnym doświadczeniem faktycznym, takim, wiesz, popartym jakimiś papierami, referencjami, czymkolwiek. Ja tą osobę znałem z innego miejsca i znałem z innej technologii w ogóle i w momencie, kiedy była ta osoba rekrutowana, nie byliśmy pewni co do tego, czy docelowa technologia rzeczywiście to seniority zostanie utrzymane, czy nie. Dlatego długo się zastanawialiśmy, co z tym fantem zrobić, że się tak brzydko wyrażę i stwierdziliśmy, ok, zaczniemy od juniora z ewentualną możliwością bardzo szybkiego awansu na midiora albo na seniora w momencie, kiedy zobaczymy, jak to będzie w praktyce wyglądało. Czyli w tym przypadku to był raczej efekt pozytywny z tego, co rozumiem, bo pozwolił danej osobie, która może nie miała jakichś formalnego podparcia, zacząć pracę i dosyć szybko awansować, jeżeli to było możliwe. A więc taki przykład pozytywny też awansowania kogoś, może nie awansowania, ale zatrudnienia kogoś może na levelu zbyt niskim. To też fajna sprawa, bo z punktu widzenia pracodawcy tak naprawdę trochę zmniejszasz sobie ryzyko, tak? Bo łatwiej jest kogoś awansować, a prawie niemożliwe degradować, tak? Więc taka moja rada, jeżeli ktoś ma podobny problem, czasami lepiej zacząć ciupkę niżej,
ale mieć pełną świadomość, że trzeba taką osobę później szybko w miarę awansować w górę, tak, żeby docenić to, że rzeczywiście jest, niż odwrotnie, tak jak ty podałeś w przypadku, że zatrudnić kogoś na seniora i mieć problem, że ta osoba nie dowozi, a bardzo brutalnie mówiąc z punktu widzenia firmy jest ogromnym kosztem w porównaniu do tego uzysku, który dla firmy daje. Mhm. To prawda. A to mam w tym temacie kolejne wyzwanie, pytanie dla ciebie. A dzisiaj dzień A, pełen wyzwań. tak, Adam, skąd wiesz, że jesteś gotowy na awans jako pracownik i może nawet wręcz z punktu widzenia tego awansu z regulara na seniora? Skąd ty wiesz, że okej, to jest mój czas i ja już powinienem się spodziewać? Nieważne, czy to jest po roku, czy po 5. Jak ty byś to Ale żeś rozpoznał? mnie zabił tym pytaniem, a mógłbym być przygotowany na nie. Przecież to było oczywiste, że takie pytanie musi paść. Skąd wiem? To może tak. Po pierwsze, to, co mam, brutalnie mówiąc, w zakresie swoich obowiązków, potrafię robić w cudzysłowie z zamkniętymi oczami, tak? Czyli nie sprawia to dla mnie większego problemu, żeby to, co się ode mnie oczekuje, żeby to dowozić. I to dowozić i pod kątem jakościowym, i prędkościowym, wydajnościowym, żeby to naprawdę miało ręce i nogi. To jest taki pierwszy indykator, którego bym użył. Drugi to jest taki, że mam taki wewnętrzny głód wiedzy, że chcę iść dalej i dążę do tego. Nie czekam, aż mi pracodawca, nie wiem, wyśle mnie na szkolenie albo coś, tylko sam szukam, doszukuję się, staram się rozwijać dalej. I teraz, jeżeli wszystko to, co mam na moim stanowisku, mam opanowane i wchodzę to, żeby szukać dalej i umiem to robić i dążę do tego, to jest taki pierwszy indikator, że może warto już podnieść tą poprzeczkę troszeczkę, tak, przeskoczyć ten level do góry. Mm. No, to jest ciekawe, właśnie jak to rozpoznać. Sądzę, że też gdzieś tam, jeżeli pracujesz w organizacji, która ma pewne cele i do zrealizowania biznesowe i tak dalej, według mnie też takim sygnałem na to, że osoba właśnie wykazuje swój level jako senior, to zrozumienie, że te cele są jakoś zgodne z tymi naszymi aspiracjami. Czyli jeżeli faktycznie pracujemy nad jakimś projektem, to jeżeli rozwijam samego siebie i robię coś więcej, to też jest zgodne z tym, co chce na przykład firma osiągnąć. No bo to wtedy jest z korzyścią dla wszystkich, tak? Tam jest mój rozwój, ale też jestem częścią organizacji większej, więc działamy w zespole, tak, jako team. Jeszcze dodałbym, jeżeli pozwolisz, taką świadomość konsekwencji swoich decyzji. Myślę, że w epoce tego vibe codingu czy code vibingu z sztuczną inteligencją można szybko coś napisać, ale ludzie nie zdają sobie sprawy, jakie są konsekwencje zmian czy kodu, które wprowadzają. A mam taką ciekawostkę, gdzieś widziałem w internecie, więc to nie jest jakiś mój przykład, ale bardzo mi się spodobał, że ktoś zrobił 99% cache'u. To będzie trochę bardziej technicznie. Więc odciążył bardzo bazę danych. I senior w zespole powiedział: słuchaj, to co zrobiłeś wcale nie jest takie super, bo odciążyłeś bazę danych na tyle, że my teraz nie jesteśmy w stanie monitorować obciążenia, powolnych zapytań. Nie mamy, w razie jak ten cały twój cache padnie i będzie 0% w jakiejś chwili, bo ktoś go wyczyści, my nie jesteśmy gotowi, nie jesteśmy wytrenowani, nie jesteśmy w stanie przyjąć tego większego ruchu na bazę danych, więc właśnie ten seniority się pokazało, ten level ekspercki się pokazał przez to, że ktoś zrobił coś super ekstra, bo 99% danych w cache to niesamowity efekt, ale z drugiej strony, jakie są tego konsekwencje? Zgadzam się tutaj. Czyli moglibyśmy trochę powiedzieć, że oprócz tego, że musisz mieć tą wiedzę, oprócz tego, że musisz chcieć się rozwijać dalej, to dodatkowo musisz umieć oceniać swoje jakby konsekwencje swoich
zachowań, poczynań w swojej pracy, tak? Dodatkowo musisz widzieć coraz więcej, z coraz różnych bardziej perspektyw. I w momencie, kiedy te wszystkie rzeczy zbierzemy do kupy, to razem powoduje, że się pojawia ci ten stopień, na który możesz stanąć i iść dalej. To jest świetne podsumowanie. Może mamy jeszcze, może jeszcze warto zwrócić uwagę na coś takiego, co zostało wypracowane przez węgiersko-amerykańskiego psychologa Mihaly Csikszentmihalyi. To jest tak zwany model flow, model przepływu. I to jest taka może bardziej... To jest model, który pozwala ci zrozumieć samego siebie, gdzie jesteś. Bo każde zadanie możesz zakwalifikować czy ocenić jako, że to jest niskie wyzwanie albo wysokie wyzwanie, oraz swoje kompetencje możesz ocenić, że masz w czymś niskie kompetencje albo wysokie kompetencje. I teraz ten model flow, on polega na tym, że jest gdzieś w naszym życiu taki stan świadomości, w którym całkowicie poświęcamy się naszej pracy. Polega to na tym, że wyłączamy zupełnie myślenie i jesteśmy tak na 100% skupieni w tym zadaniu, w tym tasku, który mamy. Czy tobie to się zdarza, że tak masz? Że zapominasz o Bożym świecie i jak zadzwoni ci telefon, to jesteś w ogóle w szoku, że rzeczywistość istnieje. Bo robisz coś tak skupione. Czasami to bywa nawet w drugą stronę. Co masz na myśli? Że ten świat gdzieś do mnie tam co jakiś czas puka w ogóle. Nie, że ja co jakiś czas jestem tak skupiony, tylko czasami ten świat jest dla mnie, nie? Okej. No to widzisz, to masz ten etap flow, masz ten moment, gdzie twoja świadomość i uwaga jest skoncentrowana w 100% na zadaniu. To znaczy najczęściej, że robisz coś bardzo trudnego, ale też masz kompetencje do tego, bo nie czujesz zniechęcenia, bo jesteś skupiony. I teraz, jeżeli jesteś w takim stanie świadomości i wiesz, że to jest trudne zadanie, to jest taka oznaka, że jesteś po pierwsze w dobrym miejscu, ale po drugie też pracujesz nad tym swoim rozwojem, nad tym seniority, czyli dążeniem do seniora. I w opozycji do tego stoi na przykład niskie wyzwanie i niski poziom umiejętności. Kiedy robimy coś bardzo prostego, ale nudnego. Wtedy się pojawia apatia, nuda, może niepokój, że co ja tutaj robię, to jest w ogóle nieporozumienie, tak? Są jeszcze takie dwa stany pośrednie, gdzie coś jest zbyt proste, a ty masz za dużo wiedzy. Może to ta sytuacja, którą przytoczyłeś wcześniej, że ktoś z wyższymi kompetencjami został zatrudniony na juniora. Wtedy mamy takie poczucie kontroli, że wiemy, co robimy, odprężenia wręcz. Nie ma tego skupienia, wiesz, o czym mówię, tak? Jest bardziej tak, no dobra, robię to, nie ma strachu, nie ma lęku, mam kontrolę nad tym, co robię. I wtedy może bez tego stanu skupienia warto się zastanowić, że może czegoś właśnie brakuje, może jestem za dobry na to, właśnie potrzebuję więcej. No i chyba najtrudniejszy, według mnie osobiście, tak sądzę, stan to jest, kiedy jest zbyt wysokie wyzwanie, a moje kompetencje są za niskie. No i pojawia się ten lęk, tak, że najczęściej ten imposter syndrom, czyli ten efekt, że ja się nie nadaję na to, co robię. I takie niezdrowe pobudzenie, że wręcz panikujemy. Więc, Dwa pytania mam do ciebie tutaj, zanim pójdziemy dalej. Pierwsze, który z tych wariantów bardziej wolisz? Czyli masz za dużo kompetencji do zadania, czy masz za mało kompetencji do zadania? Chyba wolę bardziej, jak tak szczerze sobie zadaję to pytanie, to kiedy mam za dużo kompetencji, a zadanie jest prostsze, ale to wynika może z takiej mojej natury, że jeżeli to zadanie jest za trudne, a ja mam za niskie kompetencje, to o ile to czasem działa pobudzająco i chcę rzeczywiście się nauczyć czegoś nowego, to bardzo często też działa zniechęcająco, że odpycham to zadanie, prokrastynuję, staram się zrobić to na ostatni moment i wtedy jak coś się zawali, to wtedy winię to po prostu, że deadline był za szybko, tak? Więc tak na moje zdrowie psychiczne lepiej działa, kiedy wiem więcej, a zadanie nawet jest nudne. Ale doceniam to, że wtedy jakby się nie uczę czegoś nowego. A jak to jest u ciebie? Zanim powiem, jak to jest u mnie, to jeszcze drugie, bo będzie się łączyło. Jak już jesteś w tej sytuacji, gdzie masz za dużą kompetencję do zadania,
Jak sobie potrafisz z tym poradzić? Co wtedy robisz? Zastanawiam się, jak mogę to zadanie zrobić prościej, zautomatyzować, czyli dalej jestem w stanie z tego zadania zrobić ciekawe zadanie. Jeżeli się da oczywiście, bo nie zawsze się da, ale jeżeli mógłbym na przykład, jeżeli to jest coś prostego i mógłbym to zautomatyzować, albo znaleźć sposób, żebyśmy tego nie robili, albo żeby się właśnie samo robiło, to byłoby. Czyli dalej jestem sobie sam w stanie narzucić wyzwanie, tak? Okej. Myślę, że to jest to, czegoś się mogłeś spodziewać. Ja już mam tylko jedno pytanie do odpowiedzenia w tej chwili, bo drugie już nie muszę. Okay. Dokładnie to samo. Tak. Właśnie chciałem powiedzieć, żeby to była taka regułka może, którą można sobie stosować w życiu, jeżeli naszych w sumie widzów, nie słuchaczy już, widzów, temat dotknie, to jeżeli mamy właśnie za dużo kompetencji do zadania, warto spojrzeć na zadanie z drugiej strony, tak jak Radek powiedział. Zobaczmy, co można zrobić prościej, co można zautomatyzować. Skoro zadanie jest na tyle proste, że w sumie robimy je tak bez żadnego jakiegoś tam udziału prawie że myślenia, tak? To możemy obejrzeć je sobie z różnych stron i w ten sposób spowodujemy, że a, zadanie będzie bardziej ciekawe, a b, może nie będziemy musieli już tego zadania więcej robić, bo je zautomatyzujemy. To ja tutaj jeszcze takie wtrącenie zrobię, ja to nazywam tak zwanym pozytywnym lenistwem. Czyli tak strasznie nie lubię robić czegoś, nie chce mi się tego robić, że wolę to zautomatyzować i nigdy więcej tego nie robić. W stosunku do złego lenistwa, czyli nie chce mi się tego robić, więc tego nie robię. Mhm. Albo z lenistwa, z lęku, że prokrastynuję, bo to jest za trudne, tak? Więc super, bardzo dobra rada. Nawet o tym nie pomyślałem, ale... Natomiast odpowiadając na to pierwotne pytanie, czyli czy wolę ten czy ten wariant, chyba osobiście wolę, kiedy mam coś zbyt trudnego do zrobienia, bo chcąc, nie chcąc, jest to taki napędzacz, że nie spojrzysz na laurach, tylko musisz, w cudzysłowie, ruszyć tą dupę i zrobić coś więcej, coś ponad to, co umiesz do tej pory, tak? Czyli taki naturalny motywator, aczkolwiek zgadzam się tu z tobą, czyli jeżeli poprzeczka będzie zbyt wysoko, to może wtedy nie starczyć tej spiny takiej, żeby tematy dowieść. I wtedy faktycznie może też być taka właśnie prokrastynacja trochę tego, szukanie czegoś w koło i tak dalej. Więc tu się w sumie zgadzam. No dobrze, Adam. Mamy zdefiniowany problem. Ktoś został awansowany za szybko albo za wolno. Jak to naprawić? Może z punktu widzenia pracownika? Czy jest coś, co może zrobić pracownik według ciebie? I jak to naprawić z punktu widzenia pracodawcy? To zacznijmy może z punktu widzenia pracownika, jak to naprawić. Według mnie najlepszym sposobem na 99% problemów jest po prostu szczera rozmowa. I podejrzewam, że pierwszą osobą, do której należy się udać, to jest twój bezpośredni przełożony, któremu można temat przedstawić. Ej, słuchaj, robię to i to, wedle zakresu obowiązków powinienem robić to i to i to. Potrafię już to i tamto, rozwijam się w tą i tą stronę, to i to dostrzegam, uważam, że powinienem być już dalej niż jestem teraz. To jeśli chodzi od strony pracownika i wydaje mi się, że jeżeli przedstawimy to w formie faktów, pokażemy na faktach nasze odczucia, to powinno dać radę. Natomiast z punktu widzenia pracodawcy, tu znowu wracamy do przełożonego. Przełożony powinien obserwować swoich ludzi, tak? Patrzeć bardzo uważnie, jak pracują, jak współpracują, jak działają, co potrafią już i też tak naprawdę dużo dopytywać. I w ten sposób można zauważyć, mam kogoś, kto jest ewidentnie już poziom wyżej. Tak? I warto wtedy może coś zrobić. Wiem, że to nie zawsze może być proste, szczególnie w strukturach korporacyjnych, gdzie, nie wiem, cykle awansu są, nie wiem, raz na rok na przykład, albo trzeba wtrafić w okienko
czy coś. Nieraz jest problem z uzyskaniem budżetu, bo na przykład nie był zaplanowany w danym roku budżet. Może być to trudne, ale zawsze warto zobaczyć, jakie są opcje. Czasami można coś wspólnie wymyślić, coś wspólnie ustalić, przygotować chociażby jakiś plan, że jeszcze nie mogę cię teraz awansować, ale na przykład za 3 miesiące będzie okienko i wtedy możemy. Tak, więc tutaj uważna obserwacja, tak, dopytywanie się, w cudzysłowie prowadzenie takiego dialogu, tak, no też może być tak, że taki menadżer, ten kierownik, czy jakie tam stanowisko piastuje, też jest tylko człowiekiem i może czegoś nie zauważyć, tak, więc warto też dopytywać. Sądzę, że zaadresowałeś pewien problem, który może dla części naszych słuchaczy nie wydawać się oczywisty, czyli bo taka pierwsza myśl, która mi naszła, to jest, że no rozwiązać problem kogoś, kto jest zbyt nisko w tym levelu, czyli jest juniorem, a powinien być regularem albo seniorem, no to pierwsza myśl, jaka mi przyszła do głowy, no to awansuj go, tak? Ale zaadresowałeś ten problem, że nie zawsze jest możliwość i tutaj bym powiedział, że dużo leży w gestii pracodawcy i radziłbym na przykład transparentność. Jeżeli nie masz budżetu, bądź szczery, pokaż twój budżet, pokaż ile masz. To nie jest to, co się spotkałem na przykład po przyjeździe do Anglii, to była moja pierwsza rozmowa o pracę, gdzie już zostałem zatrudniony i taki główny menadżer firmy pokazał mi Excela z przychodami firmy, z kosztami i to, że firma dobrze działa, tak? Ta transparentność, ona nie powinna, nie wiem czemu, ale czasem wydaje nam się, że to jest jakiś super sekretna informacja i ukrywanie informacji to nasza przewaga na przykład na rynku. Ale są czasem sytuacje, że można pokazać budżet pracownikowi i powiedzieć, kiedy będzie kolejne okienko, albo kiedy się pojawi budżet, kiedy będzie nowy budżet. Ta transparentność jest kluczowa i ona powinna iść w parze z takim zapewnieniem, że ja ciebie widzę jako regulara, ja ciebie widzę jako seniora. Czyli to nie jest tak, nie mam budżetu, pogadamy za pół roku. Nie. Nie mam budżetu, bo to i to, ale jesteś dla mnie już seniorem. Przykro mi, że jeszcze nie mogę cię awansować, ale pracuję nad tym, jako twój menadżer na przykład. To jest pierwsza rzecz. A jeżeli chodzi dla pracownika, który jest awansowany za szybko i jest seniorem, a powinien być regularem, spotkałem się z takim terminem radical candor, radykalna szczerość i łatwo to wyjaśnić, jak się powie, co jest w opozycji do tego. I alternatywą jest brutalna szczerość, czyli kiedy mówisz komuś coś prosto w oczy i w ogóle nie dbasz o to, co ta osoba, jak się z tym czuje, a mówimy jednak o czyjejś karierze, czyimś życiu, czyimś losie wręcz, tak? Bo pracodawca daje pracę pracownikowi, który z tego opłaca rachunki, żyje, kupuje jedzenie. A więc to nie jest za dobra droga. Niszcząca empatia jako alternatywa, czyli zagłaskasz kogoś i nie powiesz, co jest problemem i ta osoba żyje w błogiej niewiedzy. Tak problemu nie załatwisz, nie rozwiążesz. I taka manipulacyjna nieszczerość, czyli wchodzi już teraz w tym przypadku w grę takie zamiatanie problemu pod dywan albo wręcz zniechęcenie pracownika, żeby odszedł, czyli manipulowanie nim, żeby się go pozbyć się problemu na przykład. To też jest taka niezbyt fajna alternatywa. A właśnie ta radykalna szczerość to jest szczerość, gdzie potrafisz trudną prawdę powiedzieć pracownikowi prosto w oczy, ale robisz to w sposób, że ta osoba czuje się wsparta, czyli na przykład wiesz co, popełniliśmy błąd awansując cię na seniora, potrzebujesz jeszcze trochę więcej czasu. Nie możemy cofnąć cię na regulara, ale musisz wiedzieć, że nie możesz na przykład na spotkaniach być liderem w dyskusji, bo twoje zdanie nie jesteś jeszcze gotowy na to, bo twoje pomysły jeszcze nie są wystarczająco dobre na to, żeby na przykład przewodzić w dyskusji. Natomiast będziemy z tobą pracować nad tym, żebyś ten poziom jak najszybciej osiągnął. Wyślemy cię na szkolenie, wyślemy cię na konferencję, plus jeżeli czegoś ty potrzebujesz, powiedz nam, jak możemy ci pomóc. Więc myślę, że to jest bardzo trudne. Sam jestem osobą, która bardzo często w sytuacjach zawodowych, będąc w konfrontacji z autorytetem, dosyć jestem takim przytakiwaczem. Tak, zrobimy to. Tak, to jest już prawie gotowe. Nie. Czasem brutalna prawda i transparentność, najczęściej
no, są ważniejsze niż to właśnie te takie zagłaskiwanie kogoś, tak? Czy wręcz no, robienie komuś krzywdy i projektowi, i firmie, i samemu sobie. Ja myślę, że to możemy nawet wynieść do takiego codziennego życia, że ta brutalna szczerość tak w codziennym życiu. Tak naprawdę, jak sobie spojrzysz na większość scenariuszy do filmów, nie? Gdzie tam coś nie poszło, bo tu nikt nie powie tamtemu, ten nie powie i wiesz, wielka afera się robi, bo nikt nie chciał powiedzieć szczerze i słuchaj, no nie podoba mi się, że te kapcie leżą tutaj. To tego życzymy. Jeżeli ktoś się znajdzie w takiej sytuacji, życzymy, żeby mógł z niej wybrnąć. Bo chyba najgorsze, co może spotkać, zwłaszcza pracownika moim zdaniem, to trwanie w niej. Tak. Czyli jeżeli czujecie, że nie jesteście w tym miejscu, w którym powinniście być, tak? To też zastosujcie radykalną szczerość i swojemu przełożonemu powiedzcie o tym. Tylko pamiętajcie, przełożeni lubią fakty, a nie tylko odczucia. Czyli jeżeli inicjatywa jest po stronie pracownika, może warto byłoby, żeby nie tylko przyjść z problemem, ale też z rozwiązaniem i mieć jakiś plan na to. Dokładnie. Radek, tak sobie rozmawiamy o tym, że kiedy jesteśmy na dobrym levelu, kiedy jesteśmy na złym levelu, co zrobić, kiedy wydaje nam się, że powinniśmy być w innym miejscu, co zrobić też, jeżeli wydaje nam się z punktu widzenia pracodawcy, że nasz pracownik jest w złym miejscu, tak? Czy choćby przez awansowanie, czy choćby pokazanie, że ej, słuchaj, jesteś troszeczkę za wysoko. Ale czasami zdarzają się takie sytuacje, że ktoś ma taki awans, który ciężko nazwać awansem. Jest zmiana zakresu obowiązków i nie ma zmiany etykietki, albo nie ma zmiany wynagrodzenia. Bo może być zmiana zakresu obowiązków i zmiana wynagrodzenia, bo masz większy zakres obowiązków, bardziej trudne obowiązki, cokolwiek. I może być zmiana, która idzie w parze ze zmianą etykietki, czyli dobra, jesteś tym seniorem już, albo jesteś tym mediorem, regularem, tak? Okej, czyli taka sytuacja z tych wszystkich, które się pojawiły w tej chwili, to taka chyba najgorsza, bo masz więcej obowiązków, a nic za tym nie idzie. To jest problem i zawsze mnie zastanawia, czemu on w ogóle istnieje, bo pracujemy dla pieniędzy, pracujemy, bo lubimy coś robić i pracujemy też, bo znajdujemy w miejscu pracy jakieś uznanie, mamy takie pozytywne bodźce w postaci właśnie grupy wsparcia, znajomych, kolegów, takie ważny element naszego życia. I on się wiąże z pewnym kontraktem, czyli za wykonaną pracę należy się zapłata, chociażby to jest jeden z elementów tego kontraktu. Ostatnio spotkałem się z takimi badaniami Gallupa na 3,5 tysiąca pracownikach. To jest z 2022 i 2024 roku. I tam było podane, że 45% ludzi jest mniej skłonnych opuścić miejsce pracy, jeżeli otrzymują wysokiej jakości uznanie za tę pracę. I teraz, choćbyś był najcudowniejszym szefem i dawał niesamowity feedback pracownikowi, to moim zdaniem uznanie za twoją pracę to jest albo awans, jako jeden element, plus wynagrodzenie, czyli podwyżka. Więc jeżeli 45% osób mniej traktuje odejście z pracy jako alternatywę, jeżeli mają to uznanie, to myślę, że to jest jasny sygnał dla pracodawców, że powinni ten aspekt pracy mieć zapewniony. Czyli czy rozwiązany prawidłowo. Czyli jeżeli dajesz komuś więcej obowiązków, to wiąże się z tym najczęściej awans i podwyżka. Bez tego niestety ryzykujesz tym, że ten pracownik szybciej się wypali, będzie niezadowolony z pracy, spadnie motywacja, czyli osiągniesz efekt przeciwny do tego, który chcesz uzyskać, bo najczęściej jest to cel taki, aby zredukować koszty, nie zatrudniać nowej osoby, zwłaszcza jeżeli nie ma jasnej motywacji, czemu pracodawca to robi. Bo może być tak, że pracodawca powie, no słuchaj Radek, świetnie sobie radzisz, myślimy o awansie,
damy ci jeszcze ten projekt, sprawdź się, wykaż się, zrób coś, a za tym projektem stoi twój awans i twoja podwyżka, tak? No jeżeli to jest sensowne, jeżeli to nie jest taki status quo przez kolejne 2-3 lata, no to czemu nie? Może to zadziałać, ale ważne jest, żeby właśnie budować to zaufanie z pracownikiem, być transparentnym i wynagradzać go nie tylko przez awans, ale też wynagrodzenie. I oczywiście wtedy oczekiwać, że te obowiązki też będą większe. Czy ty masz podobne zdanie, czy uważasz, że takie dokładanie obowiązków to jest okej? Wiesz co, ja tu bym włożył troszeczkę taki malutki kijek w takie nieduże mrowisko. Mhm. Mianowicie, chciałbym spojrzeć z różnych punktów widzenia i najpierw chciałbym spojrzeć z punktu widzenia pracownika. Wydaje mi się, może to jest tylko moja jakaś taka obserwacja, ale wydaje mi się, że jeżeli pracownik nie próbuje zawalczyć o swoje, to nikt nie będzie za niego walczył, tak? Chodzi trochę takie, że status quo jak jest aktualnie, to znaczy, że wszystkim odpowiada. Pracownik mi nie przychodzi, że chciałby podwyżkę albo awans, to znaczy, że jest zadowolony i ten jego menadżer sobie tam mówi, okej, fajnie, temat zamknięty. Co uważam, że jest troszeczkę błędne, bo też rolą menadżera jest to, żeby zauważać, że pracownik już zasługuje czy na awans, czy na podwyżkę. Z drugiej strony, od strony firmy, tak naprawdę im rzadziej musisz dawać podwyżkę, tym tak naprawdę dla ciebie jest to sytuacja na plus. Nie czarujmy się. Pieniądz rządzi światem. Im możesz mieć daną pracę taniej, tym dla ciebie jako firmy jest to lepiej. Więc też z założenia nie masz motywacji do tego, żeby faktycznie podnosić. Ale to znowu, to jest takie patrzenie krótkowzroczne. Bo jak policzysz sobie koszt wdrożenia nowej osoby na dane stanowisko albo utratę tej wiedzy, która jest nie do odzyskania, jak ci na przykład jakiś pracownik odejdzie, to tak naprawdę to, że zaoszczędziłeś tam x złotych, czy x dolarów, czy jakiejkolwiek innej waluty, to może się nie zbilansować ze sobą, tak? Więc myślę, że tu warto jednak podchodzić tak, ten big picture mieć, tak? Być tym seniorem, spojrzeć z góry, jakie będą konsekwencje tego, że na przykład nie awansuje i tak dalej. No więc tutaj mam takie przemyślenie, domyślam się, że może nie być popularne, ale staram się patrzeć z obydwu stron, i ze strony pracownika, i ze strony pracodawcy. Tak naprawdę, patrząc czysto matematycznie, to obie strony są ze sobą w sprzeczności troszeczkę, tak? Pracownik chciałby mieć jak najwięcej, pracodawca chciałby mieć jak najtaniej. I trzeba to jakoś pogodzić tak, żeby w formie całego dużego obrazka było jak najlepiej. Zastanawiałem się, gdzie zmierza twoja wypowiedź właśnie w kontekście tego, że pracodawca chciałby mieć jak najtaniej. Nie do końca się z tobą zgodzę, powiem szczerze, bo dla mnie pracownik to nie jest taki koszt w kolumnie. Z księgowego punktu widzenia niestety tak się to dzieje i stąd właśnie masowe zwolnienia, czy właśnie redukcja kosztów. Chyba ostatnio akcje jakiejś firmy skoczyły po tym, jak zadeklarowała, że zwolni 16 000 pracowników, tak? Bo tak działa rynek, tak działają inwestycje. Tak zareagował rynek. Natomiast uważam, że jeżeli masz team, który zbudowałeś, za który bierzesz odpowiedzialność i który realizuje twoje cele i z pracy tych ludzi zarabiasz, to jakby nie do końca widzę pracownika tylko jako koszt. W sensie, jeżeli ktoś ci przynosi zysk, to jeżeli stracisz tego kogoś i nagle stracisz 100 000 zysku miesięcznie, to twój koszt nie wynika z tego, że tę osobę zatrudniłeś, tylko twój koszt wynika teraz z tego, że tę osobę straciłeś. I nie mówiąc już wiadomo, rynki są różne. W Anglii jest taki system rekruterów, którzy, trudno jest znaleźć pracę bezpośrednio u pracodawcy. Jest bardzo rozbudowany rynek rekruterów, którzy dopiero parują szukających pracy z pracodawcami. I ci rekruterzy pobierają całkiem sowite marże. Dlatego ten rynek tak działa. Więc uważam, że
Według mnie oczywiście to jest trochę spłaszczenie bardzo skomplikowanego problemu z wieloma zależnościami, a dostrzeżenie pracownika i docenienie go jest w kwestii pracodawcy, tak bym to widział. Jeżeli mój menadżer mnie to nawet nie wynika z tego, bo żebyśmy mieli jasność, to nie jest tak, że twój menadżer przyjdzie do ciebie po pół roku, czy po 2 latach pracy w firmie, czy po 3, urwie się z choinki, w ogóle nie wiadomo skąd i ci powie: słuchaj Janek, słuchaj Agata, tutaj jest awans i podwyżka. Nie. Twoja relacja z twoim menadżerem to jest ciągła praca, macie spotkania one to one, rozmawiacie o ścieżce kariery, macie jakieś cele, które jako pracownik chcesz uzyskać. I to jest część pracy tego twojego menadżera, tak? Po co my go mamy? No właśnie po to, żeby on cię w twojej karierze wsparł. Więc widzę to bardziej jako menadżer powinien cię wspierać w tym. Myślę, że trochę to jest uproszczenie, że to są sprzeczne interesy. Sądzę, że gdyby tak było, to by po prostu pracodawcy nie zatrudniali pracowników, a pracownicy wytwarzają dochód pracodawcy, tak? Więc jestem jednak po tej stronie, że jest duża odpowiedzialność pracodawcy. Wydaje mi się, że zatrudnienie kogoś niesie wielką odpowiedzialność też za tę osobę. I doceniam takich pracodawców, którzy tę odpowiedzialność rozumieją. Zgadzam się tu z tobą, aczkolwiek chętnie włożę jeszcze kolejny kij w mrowisko. Okej. Mam dzisiejszy odcinek tak naprawdę głównie o 3 poziomach: junior, medior, senior. Rozmawiamy o tym, żeby pracownika docenić właśnie poprzez awans lub podwyżkę. Co w przypadku, kiedy mamy tylko te 3 levele i teraz widzimy, że pracownik robi postępy, jesteśmy zadowoleni z tego, chcielibyśmy jakoś zrobić, ale nie możemy przeskoczyć na następny level, bo tak naprawdę kończą nam się trochę narzędzia, którymi moglibyśmy mu pokazać, że go doceniamy, tak? Co wtedy? Co masz na myśli? Czyli na przykład tak, mamy sytuację typu zabetonowany budżet, nie jesteśmy w stanie dać podwyżki. I trochę betonujemy się ilością leveli, bo mamy 3 levele powiedzmy. I teraz, w jaki sposób możemy zrobić tak, żeby pracownik czuł, że jest dostrzeżony, że ma ten jakiś awans idący jednocześnie z większą ilością i obowiązków, ale i też większą ilością satysfakcji, którą można z tej pracy uzyskać, jednocześnie będąc bardzo związani w ramach, w których się poruszamy. Co oprócz tych 2 rzeczy, czyli awans i podwyżka, moglibyśmy jeszcze zrobić? To jest dobre pytanie. Ja trochę odwrócę, czy spojrzę na nie z takiego kąta, którego mi nie podrzucasz tym pytaniem. Trochę opisujemy problem pracodawcy, tak? Który, mówimy zabetonowany budżet. To pracodawca sobie betonuje budżet. Czy pracodawca nie przewidział, że jest jakaś pula awansów? Ale rozumiem, że jest dobra wola po stronie pracodawcy i tak dalej, bo czasem się zdarza, że jest pula na przykład, że awansujemy tylko 2 osoby w 100-osobowym zespole, więc siłą rzeczy ktoś na ten awans poczeka dłużej. Myślę, że transparentność znowu, w sensie jasny plan. Nie widzę tutaj nic innego, bo kariera jest ważna dla każdego, tak? I jakby to jest jakiś cel, żeby właśnie osiągnąć kolejny poziom, dostać podwyżkę i tak dalej, żyć lepiej. Myślę, że ta transparentność jest istotna. Czyli na przykład, co musisz zrobić, żeby w kolejnym roku ten awans uzyskać, tak? I że to jest w twoim zasięgu. I takie poświadczenie też, że tak, ty zasługujesz na to, są takie okoliczności, ale nad tym pracujemy. Nie widzę tutaj nic takiego innego, co by miałoby, nie wiem, złagodzić ten ból. Szczerość, ta radykalna może też ze strony pracodawcy, ale też ta pozytywna. I transparentność. Czy coś jeszcze byś dodał do tego? Ja bym tu dodał jeszcze coś banalnie prostego. Zwykłe, takie szczere dziękuję, tak? Doceniam to, zauważenie tego, co ta osoba robi, tak? Czasami zwykłe poklepanie po ramieniu i powiedzenie great job, nie? Tak po amerykańsku. To naprawdę może, powiedzmy, załagodzić trochę tą niemożność ruchów dalej, tak? Czyli warto zauważać, warto doceniać i
w miarę możliwości wykorzystywać pozostałe elementy, jak już się uda tam trochę skuć, odbetonować. Popieram. Dobra inicjatywa. Dziękujemy, że dotrwaliście aż do końca odcinka. Mam nadzieję, że wyniesiecie z niego ogromny bagaż wiedzy, która pomoże zarówno Tobie jako pracownikowi i Tobie jako menadżerowi. W dzisiejszym odcinku zaadresowaliśmy kilka problemów, które wiążą się z awansami w pracy, a także postaraliśmy się znaleźć na te problemy rozwiązania. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia.